Takim naprawdę elementem wspólnym dla samochodów marki BYD jest ten ekran, taki obrotowy. Nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Przejechałem, jak wspomniałem, tym samochodem 1000 km i w zasadzie wolę ekran w pozycji poziomej, nie w pionowej. No ale może ktoś woli inaczej. Poza tym, no jeśli możemy coś takiego zrobić i możemy się tym chwalić, no to warto coś zrobić. Kojarzycie tę markę? BYD i żeby nikt nie odważył mi się powiedzieć byt. BYD dla nas to przede wszystkim marka motoryzacyjna, ale nic bardziej mylnego, bo BYD w 1995 roku zrobiło to, co Tesla wiele lat później. Bo BYD tak naprawdę to marka, która zaczęła produkcję paneli fotowoltaicznych, a później magazynów energii, a dopiero później zajęła się produkcją samochodów. Dopiero w 2003 roku marka BYD powstała jako BYD Auto, która zaczęła budować samochody. Wyobrażacie to sobie? Stworzyła cały ekosystem, a dzisiaj to są już kolejne generacje samochodów, oczywiście napędzanych silnikami elektrycznymi i oczywiście z technologią bateryjną własnej produkcji. I tak mamy dzisiaj do wyboru w Polsce 3 modele: BYD Delfin, BYD Seal i BYD Seal U, czyli duży, gigantyczny jak na nasze warunki SUV. 4 metry 80 cm długości i 2 metry 80 cm rozstawu osi. No, kto szybko sprawdzi, jakie to są samochody? Żadna Skoda się nie łapie, nawet spalinowy Kodiaq. Toyota RAV4 jest zdecydowanie za mała, a Highlander jest troszeczkę za duży. Kia? No oczywiście EV9 jest za duża. To jest coś pomiędzy piątką a trójką. Samochód olbrzymi, ale mimo swoich gabarytów i mimo tego, że rozpieszcza przestrzenią na miejscu pasażera i na drugim rzędzie foteli, to bagażnik ma zaledwie o pojemności 425 litrów. No nie przystoi, żeby w tak olbrzymim samochodzie był tak mały bagażnik. Owszem, on jest dość zgrabny. Śmieszna ta roletka jest. Ona jest z takiego jakby filcu. Jakby to wyprodukowało Audi, to byśmy się śmiali. A tutaj jakoś nas nie razi. Te plastiki są całkiem przyjemnej jakości. Deska, mam wrażenie, że ona jest jakości jak w każdym innym samochodzie. Pod spodem, pod tą podłogą mamy takie wyciszenie. Tutaj niestety nie ma koła zapasowego. Dlaczego? Bo to jest samochód hybrydowy z 2 silnikami. Silnikiem elektrycznym na przedniej osi, silnikiem elektrycznym na tylnej osi i silnikiem spalinowym. I właśnie to jest cała magia tego samochodu. Nie elektryk, a hybryda. Hybryda ładowana z gniazdka. Po prawej stronie znajdziemy złącze do ładowania. Niestety ono nie jest jakoś kosmicznie szybkie, to ładowanie, bo prądem AC możemy ładować się trzyfazowym 11-kilowatowym prądem, a w przypadku szybkich ładowarek DC to jest zaledwie 18. Ale sama bateria to jest też 18 z groszem kilowatogodzin, więc naładowanie takiego samochodu nie pochłania bardzo dużo czasu. Samochód ma nominalnie 324 konie mocy. Skąd się to bierze? Tak naprawdę mamy tutaj 3 silniki. Jeden silnik elektryczny ma 197 koni mechanicznych i napędza tylko przednią oś. Drugi silnik elektryczny ma około 167 koni mechanicznych i napędza tylko tylną oś. A przecież jeszcze mamy silnik spalinowy 1.5 turbo, który ma ponad 120 koni mechanicznych. To wszystko daje nam 324 konie mechaniczne mocy i uwaga, dokładnie 550 Nm. Przyspieszenie do setki 5,9 sekundy. I łatwo zapamiętać zużycie paliwa tego samochodu. Przy rozładowanej baterii, może mi uwierzycie bądź nie, a przejechałem tym samochodem ponad 1000 km, spalanie oscyluje w granicy 8 litrów, a z naładowaną baterią spada do 5,9 litra na 100 km. Jeśli biliony po angielsku to miliardy po polsku, to marka BYD w ubiegłym roku osiągnęła przychód w wysokości ilu? Ilu? Nie? Mało? Jeszcze mało? 79 miliardów euro. Mówię to tylko po to, żebyście mieli obraz całej sytuacji, w którym miejscu ta marka jest. W Chinach w ubiegłym roku BYD zajął pierwsze miejsce pod względem sprzedaży samochodów
elektrycznych, ale jak to ładnie w Chinach się ujmuje, New Energy, czyli hybryd i samochodów elektrycznych. 3 miliardy, ponad 3 miliardy takich samochodów. W sumie ponad 7,5 miliarda samochodów sprzedanych na całym świecie, więc to jest marka globalna. Przystoi, żeby taki samochód podobał się i ten samochód jest bardzo ładny. A czemu i komu to można zawdzięczać? BYD to zawdzięcza Wolfgangowi. Nie Amadeuszowi Mozartowi, tylko Wolfgangowi Eggerowi, czyli styliście, który tworzył samochody dla Alfy Romeo, dla Audi, dla Seata, dla wszystkich czołowych marek. I trudno się dziwić, że w tym projekcie znajdziemy trochę z Porsche, trochę z Renault, trochę z innych marek, ale wiadomo, zawsze to mówię, co się każdemu kojarzy, to jest jego prywatna i indywidualna sprawa. Najważniejsza rzecz jest taka, że przód tego samochodu nieco różni się od wersji elektrycznej. W wersji elektrycznej mamy tutaj gładką połać plastiku, nie ma tych wlotów, no bo nie musi być wlotów powietrza, bo nie ma za bardzo co chłodzić. Tutaj pojawiły się te ładne wloty z srebrnymi dekorami. Cała linia zderzaka jest dokładnie taka sama, reflektor też dokładnie taki sam. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że ten samochód podoba mi się, ale bardziej podoba mi się Seal bez U w nazwie, czyli sedan segmentu D. Przywykliśmy już do tego, że mamy oczywiście duży panoramiczny dach, że mamy satynowe relingi, że mamy srebrne wykończenie i linia boczna samochodu jest masywna i samochód sprawia wrażenie bardzo proporcjonalnego. Duże koła, 19, oczywiście Michelin i nie możecie się dziwić temu, że w tym samochodzie jest wiele komponentów, z których korzystają inni producenci samochodów, ci nasi, europejscy, ale także amerykańscy. A jeśli zajrzelibyśmy pod spód, to zobaczymy tam nie tylko baterię wykonaną w technologii Blade, litowo-żelazowo-fosforową, ale także silniki elektryczne i wiele komponentów stosowanych i dostarczanych przez innych producentów. Z tyłu oczywiście mamy pasek świetlny biegnący przez całą szerokość samochodu, ale znacznie ciekawsze jest to, co mamy napisane tutaj, czyli BYD Seal Model, wersja U. W Polsce ten samochód jest dużym SUV-em, nie mylić z Sealem, czyli ze zwykłym sedanem. I najważniejsze DMI, czyli właśnie oznaczenie układu hybrydowego. A gdybyście szukali rurę wydechową, to jedna jest tu, druga jest tu. 2 metry 80 cm to nie jest mój wzrost, ja mam 198 cm wzrostu, to jest rozstaw osi. No w tak dużym samochodzie miejsca musi być dużo, ale bagażnik wcale nie jest olbrzymi. Oczywiście tutaj tego miejsca jest zdecydowanie więcej i to jest chyba najważniejsze. Siedzi się tutaj wygodnie i co najważniejsze, ta bateria wykonana w technologii Blade jest płaska jak naleśnik. Z tym producenci niektórzy mają kłopot, chociaż muszę tutaj wtrącić. Wiecie, że w świecie baterii do samochodów elektrycznych jest trochę tak jak z matrycami, trochę tak jak z tymi komponentami wykorzystywanymi przez wszystkich producentów. I z tych technologii Blade korzystają także inni producenci, którzy po prostu w firmie BYD kupują sobie baterie. Jakie to marki? Na przykład Toyota. Co jeszcze? No mógłbym tutaj wymieniać jeszcze długo i długo, ale to jest tajemnica firmy. Więc bateria jest płaska i ona jest płaska we wszystkich swoich fragmentach. I z przodu, tam gdzie mamy nogi za pedałami i pod podłogą. Ona też tutaj jest płaska, przez co zwracałem Wam uwagę, że w niektórych chińskich samochodach siedzi się dość specyficznie, ta pozycja na fotelu jest niewygodna. Tutaj faktycznie ona jest naprawdę bardzo wygodna, a dodatkowo możemy sobie oczywiście wyregulować oparcie fotela i na przykład sobie tutaj strzelić drzemkę. Fotel z przodu w ogóle mi nie przeszkadza. Tutaj mamy jakąś taką kieszonkę, tutaj mamy schoweczek, tu mamy 2 porty USB i oczywiście nawiewy. Nawiewy w 3-strefowej klimatyzacji, a może 2, bo tam z przodu tu jedna, to 2-strefowej klimatyzacji, już się troszeczkę rozpędziłem, ale mamy duży panoramiczny dach, oczywiście w standardzie, no i oczywiście mamy wegańską skórę, czyli coś w rodzaju Skyu. Ale wszystko jest fajnie zmontowane. Tu jedynie mógłbym się przyczepić, że to przeszycie nie jest jakoś tam super równe, ale bez przesady. Bez przesady. Idę tutaj do Ciebie, bo zobaczcie.
to jest bardzo przyjemne w dotyku. Tutaj jest piano black, tutaj jest coś w rodzaju satyny, tutaj jest chromowana listewka. Ta klamka, ona jest plastikowa, to nie jest metalowe, ale całkiem solidna. Ta nitka jest prawdziwa, tu akurat zielona, no i wszędzie te plastiki są przyjemne w dotyku. Może one są twarde, ale są miłe w dotyku. Auto dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia i w jednej mamy system Infinity, a w drugiej Denaudio. Wspominałem Wam, że na naszym rynku auto dostępne będzie w dwóch wersjach wyposażenia i to jest wersja Boost i wersja Design. Ta wersja Boost, co ciekawe, ma silnik 1.5, ale wolno ssący. Wersja Design, mocniejsza, z napędem na 4 koła, bo z dwoma silnikami elektrycznymi, ma silnik ten sam, 1.5, ale turbo. I teraz na pewno zastanawiacie się, jakie zasięgi ten samochód osiąga właśnie w zależności od wersji. W obu przypadkach ma baterię o tej samej dokładnie pojemności, czyli 18,3 kW. Ale zasięg takiego samochodu to jest, uwaga, w wersji Boost potrafi ten samochód przejechać 80 km w wersji elektrycznej, w wersji Design 70 km. W wersji Boost łączony, kombinowany zasięg to jest ponad 1000 km, a w wersji Design 870. Dzisiaj silny, a silny przecież siedzi tam, nie będzie miał ze mną łatwego zadania, bo dzisiaj jakoś włączyło mi się gadulstwo, ale w przypadku samochodu BYD ono jest istotne, bo no musicie wiedzieć i widzieć tę perspektywę narysowaną zdecydowanie szerzej. Dlaczego? Bo marka BYD to nie tylko proste 3 modele, o których mówimy, czyli Dolphin, czyli Seal i Seal U. To także modele, które u nas w Europie nawet nie są jeszcze obecne, a obecne są w Chinach. To jest Yangguang, którego premiera europejska odbyła się na targach w Genewie. To jest samochód, który nazywa się Fengbao i to jest tak naprawdę nie jeden model, tylko cała linia modelowa. I mówiąc o liniach modelowych, mamy w BYD linię Ocean i linię zupełnie inną, bardziej bym powiedział, choć to jest samochód premium, można by tak powiedzieć, to linia, która jest jeszcze wyżej pozycjonowana i ona nazywa się w Chinach Han. Są oczywiście duże SUV-y, są oczywiście duże limuzyny, ale to wszystko sprawia wrażenie i tak naprawdę buduje tożsamość tej marki. Sam nie wiem, co gadam, ale no tak jest. I jeszcze jedna ciekawostka, która jest, wydaje mi się, istotna. Jakiś czas temu BYD stworzyło z Mercedesem spółkę joint venture. Wiadomo, że na rynku chińskim takich spółek jest całe mnóstwo i europejscy producenci, czy nie chińscy producenci, żeby produkować tam swoje samochody, muszą taką spółkę joint venture założyć. No i założyli, nazwali to Denza, ale jakiś czas temu wyprodukowali kilka samochodów. Mercedes się z tej spółki wycofał. No i teraz tak naprawdę BYD jest też właścicielem marki Denza, która produkuje naprawdę kosmiczne samochody, a te samochody możecie obejrzeć w naszej relacji z targów w Pekinie. Tegorocznych targów Auto Show w Pekinie. Zapraszamy oczywiście na nasz kanał. A przechodząc do samochodów BYD obecnych na naszym rynku. Padło przed chwilą na planie pytanie, co jest najistotniejsze w tych samochodach? No to z punktu widzenia technologii najistotniejsze jest to, że BYD ma swoje silniki elektryczne, od nikogo nie musi ich kupować i swoje baterie, właśnie baterie Blade. I to jest sedno posiadania marki samochodów i posiadania technologii. Ten samochód zbudowany jest na platformie Platform 3.0 i już wiem, że kolejne generacje tego samochodu i inne wersje, inne modele powstawać będą na zupełnie nowych platformach i na platformie, która przeszła wiele modyfikacji, nazywa się Platform 3.0 Evo. To powoduje, że ta platforma oczywiście jest skalowalna i można w tym samochodzie wykorzystać wiele wspólnych technologii. A takim naprawdę elementem wspólnym dla samochodów marki BYD jest ten ekran. Taki obrotowy. Nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Przejechałem, jak wspomniałem, tym samochodem 1000 km i w zasadzie wolę ekran w pozycji poziomej, nie w pionowej. No ale może ktoś woli inaczej. Poza tym, no jeśli możemy coś takiego zrobić i możemy się tym chwalić, no to warto coś zrobić. Wykończenie całej deski rozdzielczej jest, no co wam będę gadał. Dziwię się, że są jeszcze dziennikarze, którzy podchodzą do chińskich samochodów tej klasy i mówią, do czego by tutaj się przyczepić. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jakościowo to jest, i teraz będziecie zdziwieni, to jest Mercedes, to jest Audi, to jest no, może BMW,
prawdziwa nitka, miękkie materiały, ładne wykończenie i uwaga, nic w zasadzie nie trzeszczy. Oczywiście ta górna część deski rozdzielczej jest z wtryskarki, ta nitka jest z wtryskarki, ale te nici już są prawdziwymi nićmi. Technologia NFC mamy tutaj zaszytą w podłokietniku. Tutaj mamy olbrzymi schowek, mamy 2 cup holdery. Technologia NFC to jest transmisja danych, którą możemy sobie dowolnie wykorzystywać. To jest taki klucz cyfrowy, który umożliwia nam korzystanie z różnego rodzaju technologii. Możemy na przykład zrezygnować z kluczyka i otwierać samochód dzięki protokołom NFC. Na pewno znajdą się specjaliści, którzy mnie za to skrytykują. Dzięki tym protokołom możemy na przykład sprawić, by to otwieranie za pośrednictwem telefonu komórkowego było zdecydowanie bardziej bezpieczne niż na przykład korzystając z takiego kluczyka, który można łatwo skopiować. Więc tak naprawdę ta technologia jest nieco owiana mglistą tajemnicą. Ale mamy też dwie ładowarki indukcyjne. Mamy skrzynia biegów. Tak naprawdę to nie jest skrzynia biegów, bo tutaj jest jednobiegowa przekładnia, ale mamy dźwignię tej przekładni. To nie jest kryształ z Szwecji, to jest po prostu plastik, ale estetycznie wykonany. Tutaj mamy przyciski, tak naprawdę trochę mały panel do obsługi klimatyzacji, kilka takich podstawowych funkcji, jak na przykład automatyczny hamulec pomocniczy, wybór trybów jazdy, bo przecież tutaj mamy tryby jazdy i na śnieg, i normal, i eko, i sport. Mamy oczywiście głośniej ciszej, mamy tryb hybrydowy albo tryb elektryczny, no i start-stop. Bardzo ładnie wkomponowane te wszystkie kratki i wywietrzniki. Ponad 15,6 cala wyświetlacz obrotowy, czyli centrum całego samochodu. Przed oczyma również cyfrowy wyświetlacz. Na tym wyświetlaczu przed oczyma dużo się dzieje. Tam naprawdę trzeba poznać, co gdzie jest, bo w pierwszy rzut oka może powodować, że danej informacji po prostu nie znajdziemy. Ale to wszystko jest. Po lewej stronie otwieranie klapki wlewu do paliwa, po prawej stronie klapka do ładowania i bardzo przydatna funkcja, czyli schowek na rękawiczki i taki slocik na kartę kredytową albo na bilet parkingowy. Bardzo przydatna rzecz. Bilet się nie wala nie wiadomo gdzie. Oczywiście kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, a jakże. Po lewej stronie i bardzo ciekawa funkcja, ale o tym powiem więcej podczas jazdy, ICC, czyli inteligentny, aktywny tempomat. Po prawej stronie głośniej, ciszej i kilka ekranów. Możemy tutaj sobie zmienić widok, żeby dostosować ekran do naszych potrzeb. Fotel bajecznie wygodny. Oczywiście wentylowany, oczywiście podgrzewany i oczywiście regulowany. Albo za pomocą tych przesuwaków tradycyjnie, albo tradycyjnie w Chinach z pozycji tego ekranu. Zobaczcie, jak ja nisko siedzę. To jest bardzo duży plus, bo samochód jest wysoki, a można usiąść tutaj wygodnie i nisko. Miejsca tutaj jest z lewej strony dużo, z prawej jeszcze więcej. Z tyłu jest silny i dzisiaj mamy gościa specjalnego. Dużo jest miejsca? A, widzicie, dużo jest miejsca. Można tutaj wzdychać, achać i w ogóle się zachwycać, ale jest kilka rzeczy, które mnie drażnią. Na przykład po wybraniu celu w nawigacji i po wyjściu z samochodu, wyłączeniu auta i po powrocie, ta nawigacja niestety nie proponuje, że będzie nadal prowadzić do tego samego celu, więc musimy wybrać zapisany wcześniej cel. To jest jeden minus. Drugi minus jest taki, że zarówno w wersji samochodu elektrycznej, jak i w hybrydowej nawigacja nie jest w żaden sposób powiązana z zarządzaniem systemem energii. Czyli nie ma czegoś takiego, z czego dumne są marki europejskie, jak na przykład Mercedes, jak na przykład Audi. Po wybraniu celu trasa jest tak optymalizowana, tak wybierana, bym dojechał zachowując na przykład parametry sobie sami określamy, albo wysokie naładowanie baterii, albo właśnie punkt docelowy jako stacja ładowania i żebym tam przygotował sobie baterię do szybszego ładowania. Tutaj czegoś takiego niestety nie ma, ale jest aktualizacja systemu on the air i to działa w Chinach i działa w Europie. Kilka z tych systemów działa w Chinach, no ale interesuje nas to, co działa w Europie. I kilka tych systemów, jak się dowiedziałem od przedstawicieli BYD w Europie, będzie wprowadzanych w kolejnych generacjach, będzie wprowadzanych przy okazji kolejnych aktualizacji. Na chwilę obecną tego nie ma.
Co jeszcze mnie drażni? Drażni mnie podczas jazdy hałas, który dochodzi gdzieś tutaj od przedniej szyby, od dachu. No ale to może w końcu ruszymy. Ponad 2-tonowy kolos, a przyspieszenie jak w samochodzie prawie sportowym. No 5-9 do setki to naprawdę jest niesamowite. I pamiętajcie, 324 konie mechaniczne, 550 Nm, no to robi wrażenie. Ale nie podoba mi się ten, no to chyba jest taka przypadłość hybryd plug-in, że ten silnik spalinowy, on momentami zaczyna wkręcać się na obroty tylko po to, żeby dostarczyć prądu do baterii, no bo w tym przypadku, w tej technologii moment obrotowy i moc wędruje z silnika spalinowego także bezpośrednio na koła, ale także do silnika elektrycznego, czy silników elektrycznych. I właśnie dlatego są takie momenty, które trudno stwierdzić, trudno na to wpłynąć, czy właśnie silnik spalinowy trochę odda mocy i zacznie ładować baterię, czy nie. Pomijając ten fakt, no to nawet przy wyższych prędkościach, teraz jadę 100 na godzinę, to jedzie się tym samochodem bardzo płynnie, bardzo komfortowo. Oczywiście musimy pogodzić się z tym faktem, że chińskie samochody, no Chińczycy po prostu tak lubią, one są bardzo miękko zawieszone, one są bardzo mocno wspomagane, mówię o układzie kierowniczym i my, czasami Europejczycy, możemy odnieść wrażenie, że połączenie kierownicy z kołami jest jakieś zbyt luźne, ale tak po prostu jest. Dlatego od razu w ustawieniach możemy sobie zmienić siłę wspomagania z komfortowej na sportową i siłę hamowania również z komfortowego na sportową. I uwaga! Cały układ robi się nieco sztywniejszy, ale zmiana elektroniki nie wpływa na to, jak samochód tłumi nierówności. Tryby jazdy, czy sport, czy normal, czy snow, one tylko tak naprawdę ograniczają się do dystrybucji mocy, momentu i systemów na przykład ESP. One nie zmieniają charakterystyki układu kierowniczego, a tym bardziej zawieszenia. Na to jeszcze w BYD trzeba poczekać, bo gdzieniegdzie pojawiały się głosy, że właśnie zmieniając sobie tryb jazdy, zmieniamy charakterystykę innych układów. Nie, to się po prostu nie dzieje. No ale zobaczcie, jadę 80 na godzinę, no i więcej nie pojadę, bo tutaj nie mogę. Ale chciałoby się przycisnąć pedał gazu, bo naprawdę ten samochód bardzo mocno, bardzo dobre daje wrażenie dynamiki. Wspominałem o tym, że jest tutaj wygodnie, siedzi się wygodnie. Uwierzcie mi, przejechałem jednego dnia blisko ponad 1000 km i wysiadłem z tego samochodu prawie jak nowonarodzony. Fotel wygodny, można sobie fajnie ustawić oparcie do pionu, siedzisko opuścić, więc to wszystko naprawdę robi całkiem pozytywne wrażenie. Ważna bardzo rzecz. W przypadku chińskich samochodów wydawałoby się, że one są bardzo zaawansowane w niektórych momentach, ale w niektórych momentach na przykład takich systemów elektronicznych odbiegają od średniej europejskiej, nazwijmy to. Wjeżdżam specjalnie przed ten samochód przede mną i włączam jednym przyciskiem, prostym przyciskiem tryb ICC. No właśnie, i dlaczego nie mogę go włączyć? No właśnie, czasami... Co tu się dzieje? Czasami ten system po prostu wyrzuca komunikat, że nie może być aktywowany, ale jeśli już uda się ten system włączyć, też nie wiadomo dlaczego coś mu przeszkadza. Tutaj nie ma przypadku takiego, że na przykład czujniki są zasłonięte. Nie. Więc jeśli już uda się ten system włączyć, to naprawdę on działa płynnie. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogę mieć, to w momencie zmiany pasa, nawet po włączeniu, chociaż trochę późnym włączeniu kierunkowskazu, system utrzymujący samochód w pasie ruchu, mocno go tutaj przywraca i szarpie tą kierownicą. Ale oczywiście płynność tego systemu też można ustawić. Co jest ciekawe, jednym przyciskiem na kierownicy możemy sobie włączyć podgląd i to działa przy każdej prędkości tego, co dzieje się dookoła samochodu. Ekran czy widok z kamer jest z tych wszystkich kamer, które są zamontowane na zewnątrz, a jest ich sporo, bo możemy mieć widok 3D, możemy sobie dowolnie to wszystko tutaj konfigurować. Tempomat, czyli ten ICC, aktywny inteligentny tempomat, działa do prędkości 150 km na godzinę, a prędkość tego samochodu ograniczona jest do 180 km. Chociaż na niemieckich autostradach sprawdziłem, że można pojechać nawet 190.
Co ciekawe, zmienia się widok i czasami zmienia się miejsce wyświetlania poszczególnych funkcji, że trzeba się nauczyć, jak to wszystko wygląda. Jeśli o tym ekranie mówię, no to on jest bardzo intuicyjny i łatwo się tutaj można poruszać. Mamy ikonki, którymi wybieramy różnego rodzaju rzeczy. Na przykład możemy sobie zmienić wygląd tego całego menu, możemy ustawić łatwe ładowanie, czy jakieś takie sprytne ładowanie. Chodzi tutaj o tak naprawdę funkcję uruchomienia ładowania zgodną z ustawieniami zegarka. Mamy oczywiście radio, telefon, Android Auto i te wszystkie rzeczy. To wszystko tutaj jest. Gwarancja na ten samochód to jest 6 lat i 150 000 kilometrów, ale na baterię tak naprawdę to jest gwarancja 8-letnia i 200 000 kilometrów. Po tym czasie producent gwarantuje, że sprawność baterii wyniesie przynajmniej 70%. No i mamy jeszcze 8 lat gwarancji na 150 000 kilometrów. To jest gwarancja na silniki elektryczne. No, można przecierać oczy ze zdumienia, że takie gwarancje są na ten samochód. Cena? Ceny oczywiście na ten model, na model hybrydowy jeszcze nie ma, bo teraz dostępna jest wersja elektryczna. W zależności od pojemności baterii i wersji wyposażenia to jest 203 albo 230 000 złotych i przedstawiciele BYD będą się starać, jak usłyszałem, będą robić wszystko, żeby te nowe stawki cła na samochody produkcji chińskiej nie wpłynęły, dziękuję, że Pan mi tutaj tak mocno podjechał pod maskę, nie wpłynęły na finalną cenę tego samochodu, ale oczywiście ta cena zostanie dostosowana, gdy już Unia Europejska czy Komisja Europejska osiągnie porozumienie z chińskimi producentami. W bardzo prosty sposób można dotrzeć do ustawień samochodu, do sprawdzenia zużycia energii, a także włączać i wyłączać sobie poszczególne funkcje tych systemów, które poprawiać mają moje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pasażerów, a jest ich całe mnóstwo. Ta lista jest naprawdę długa, od tych systemów, które wykrywają niebezpieczeństwo, od systemów wspierających jazdę, po systemy oczywiście, które monitorują to, co dzieje się ze mną, bo to jest wymóg i te systemy muszą być. Mamy także fajny widok, który pokazuje, jak aktualnie przepływa energia, czyli czy chodzi silnik spalinowy, czy silnik spalinowy działa, czy jest uruchomiony, czy ta energia przepływa na koła, czy do silnika elektrycznego i oczywiście jak naładowana jest bateria. Niestety, i to jest kolejny minusik, nie ma tutaj rozbudowanego systemu rekuperacji, tak naprawdę są 2 poziomy rekuperacji przy hamowaniu, więc to by się przydało, żeby zoptymalizować jazdę na prądzie elektrycznym, choć te dane 70-80 km wydają się naprawdę zaskakujące. I wystarczyło teraz przełączyć tryb jazdy. Mogę włączyć ICC. Jadę z prędkością ustawioną niżej niż dopuszczalna, ale wyżej niż ten samochód jadący przede mną. Zmieniłem pas ruchu i samochód oczywiście przyspieszył bez problemów do prędkości zadanej. A za mną na zderzaku, wisi pan z taką odległością od mojego zderzaka. Widzieliście, co zrobił? Widzieliście? Pan w Mercedesie. I wozi ludzi w tym Mercedesie. Bardzo gratuluję. WE 440PM. Gratulacje. Widzicie? Teraz cały czas jadę na aktywnym, inteligentnym tempomacie. Samochód sam nawet ruszył. Zwiększę prędkość, tak żebym zbliżył się do tego samochodu przede mną. Oczywiście jest system rozpoznawania znaków. On czasami gdzieś tam się pomyli, ale zdarza się to naprawdę bardzo rzadko. Są te wszystkie brzęczyki, które słyszycie co jakiś czas, to wszystko po prostu we współczesnych samochodach jest i nie ma się co dziwić. Ustawię prędkość na obowiązujące tutaj 50 km na godzinę. Ten kierowca przede mną w BMC, czasami widzę, że jedzie szybciej, nie wiem, to chyba tak po prostu kierowcy BMK mają. Ale ani razu teraz nie dotykam pedału przyspieszenia, ani hamulca. Wszystko za mnie robi samochód. A teraz silnik trochę wkręcił się na wysokie obroty, widocznie potrzebował nieco więcej energii i już. Cały czas nie dotykam pedału gazu nogą. Samochód jedzie praktycznie bez mojego udziału, ja tylko trzymam kierownicę, bo
W polskich przepisach, czy w europejskich przepisach jeszcze oczywiście kierowca musi tutaj trzymać cały czas kierownicę, ale w Chinach już są odcinki, już są miejsca, gdzie ta autonomiczna jazda jest możliwa, więc te samochody już też wykorzystują autonomiczną jazdę i to nie jest jakieś science fiction, to po prostu się dzieje. Reasumując, BYD wprowadza tak naprawdę nową jakość w przypadku chińskich samochodów na naszym rynku. Producent nie ukrywa tego, że to mają być samochody z górnej półki, samochody klasy premium i takie odnoszę wrażenie, że są, bo naprawdę jakością wykończenia i wyposażeniem dogoniły tę czołówkę, która w Europie uchodzi za synonim klasy premium, czyli Mercedesy, czyli Audi, czyli BMW. Ja wiem, że teraz możecie się zastanawiać, co ten gość gada, ale tak naprawdę jest. Bogate wyposażenie. Nie ma tutaj może jakichś takich odjazdowych gadżetów, ale wszystko to, co ma nam ułatwić podróżowanie, co ma zwiększyć komfort jazdy, tutaj jest. Jest wygodne wnętrze, miękkie, komfortowe zawieszenie, świetne osiągi, niskie zużycie energii. No właśnie, a propos niskiego zużycia energii. 9 litrów na 100 km przy rozładowanej baterii. To jest wynik niezły, bym powiedział, że nawet bardzo dobry, biorąc pod uwagę ponad 2-tonowe auto o długości 4,80 m. Cena to nie jest tani chiński samochód, bo cena pewnie oscylować będzie w okolicy 160-170 tysięcy złotych, no bo wersje elektryczne to jest 203 i 230 tysięcy złotych. No i oczywiście dodatkowo ten samochód atrakcyjnie wygląda, ale to jest oczywiście rzecz gustu i bardzo kwestia indywidualna. I w podsumowaniu warto jeszcze raz podkreślić to, że BYD to jest marka, która ma swoją technologię. Silników elektrycznych, napędów, silników spalinowych, no i baterii. To jest to, co dzisiaj w motoryzacji liczy się najbardziej. No bo mówiłem Wam już, że baterie akurat i silniki elektryczne kupują od BYD inni producenci samochodów. No i chyba to jest najlepszą rekomendacją dla tej technologii. I żałuję jedynie, że w zasadzie tylko te 3 samochody są na naszym rynku, ale powoli i to się zmieni, bo będą wersje elektryczne, będą wersje hybrydowe, no i mam nadzieję, że pojawią się te samochody pozycjonowane zdecydowanie wyżej, a nawet samochody sportowe, no bo przecież takie też BYD pod innymi markami produkuje. Niesamowite.